Yamaha XJ900. Komu można polecić ten mocno już dojrzały motocykl? Czy taki sprzęt nadaje się do jazdy na co dzień? Jak wysokie są koszty jego serwisowania? I czy 25-letnia Yamaha nadąża za młodszymi siostrami? O tym wszystkim dzisiaj, więc jeśli macie kilka chwil, to zapraszam do dalszej części filmu. Ja mam na imię Jarek, a to jest kanał Motoholizm. Zaczynamy! Witajcie w miejscu dla uzależnionych od motoryzacji, w którym interesujemy się wszystkim, co jeździ i daje frajdę z prowadzenia, niezależnie od tego, ile ma kół, lat, jak szybko jeździ, czy ile jest warte. A dzisiaj wsiadamy na starą Yamahę i sprawdzamy, co dobrego zostało z tego motocykla po 25 latach od jego wyprodukowania. Ale na początek krótki powrót do przeszłości. Historia Yamahy XJ900 zaczęła się w roku 1983, kiedy to na rynku pojawiła się ta uniwersalna maszyna o dość sportowym zacięciu. Model, którym zajmiemy się tutaj, to czwarta generacja XJ o kodzie 4KM. I pierwsza, która pozostając wierną oryginalnemu zamysłowi projektantów, otrzymała wiele technicznych nowinek i dla odróżnienia od poprzedniczek dodano do jej nazwy przydomek Diversion. No mówię właśnie. A propos oryginalnego zamysłu. Od początku Yamaha miała silnik zbliżony pojemnością do 900 cm3, 4 cylindry w rzędzie, chłodzone powietrzem i napęd wałem Cardana. Był to z grubsza rzecz biorąc techniczny przepis na motocyklowego pancernika. Prędkość maksymalna oscylowała wokół 200 km na godzinę, co nie rzucało na kolana, ale przyspieszenie w 4 sekundy do setki zawsze będzie robiło wrażenie, zwłaszcza po przesiadce samochodu. Pierwsze diversiony zjechały z taśm produkcyjnych w roku 1994. Potem przez lata były nieznacznie modyfikowane, aż do końca produkcji w 2003, kiedy to XJ ustąpiła ostatecznie miejsca młodszej siostrze, czyli modelowi FJR 1300. I właśnie takiego sprzętu pewnego wiosennego dnia kilka lat temu postanowiłem poszukać. Moje założenia przed kupnem były następujące. Motocykl miał być maksymalnie uniwersalny, dostosowany do dalekich przejazdów z możliwością założenia kufrów. Najlepiej gdyby był napędzany jakimś pancernym silnikiem i wałem Cardana. Miał być też oczywiście możliwie niezawodny. No i w cenie tak niskiej, żeby kieszeń nie odczuła, gdyby ta niezawodność jednak nie wypaliła. No to zobaczmy, co z tego wyszło. W moim garażu pojawiła się Yamaha XJ900 z końcówki roku 96, z dodatkowymi owiewkami, 2 kuframi i 2 szybami do wyboru. Jedną wyższą, turystyczną i drugą seryjną. Patrząc na Yamahę trzeba sobie powiedzieć szczerze, ten wygląd nie rozpali już żaru w sercu. Nie jest to typ motocykla, o którym się śni po nocach. Nie staniesz przy nim na parkingu, żeby podziwiać jego dynamiczne kształty, pękaty zbiornik paliwa, czy zaglądać za szybę w poszukiwaniu liczb na liczniku zaczynających się od trójki z przodu. Nie uświadczysz tu kilogramów kapiącego z każdego elementu chromu, kilometrów frędzli, ani dudniącego odgłosu swobodnie oddychających wydechów, które powodują pękanie tynku na ścianach mijanych budynków. Zamiast tego mamy lekko sportową sylwetkę, w takim sensie, że nie jest to miejski golas, na którym siedzi się pionowo i bez ochrony owiewek, ale też nie ścigacz, na którym przytulasz się do baku, ale coś pomiędzy. Kanapa jest dosyć wygodna i szeroka, a sama jej długość powoduje, że również pasażer może się tu czuć całkiem komfortowo. W stylistyce niestety nie udaje się oszukać czasu i po oczach biją nas tu lata 90., zwłaszcza przy spoglądaniu na Yamahę z tyłu. Ewidentnie widać tu już upływ lat. Wygląd XJ900 można w dosyć znacznym stopniu modyfikować za pomocą rozbudowanych owiewek. Standardowo zasłaniały one tylko przestrzeń nad silnikiem, a kierowca osłaniany był dosyć niską szybą. Tą można zmienić na wspomnianą wersję turystyczną, a silnik osłonić od spodu pługiem albo dodatkowymi osłonami po bokach, tak jak ma to miejsce u mnie. Można też pójść w pewien ekstrem i zamienić motocykl w wersję policyjną, która ma dość znacznie poszerzoną czaszę, bardzo wysoką szybę i charakterystyczne kanciaste kufry skrywające w latach służby specjalistyczne policyjne wyposażenie. A teraz czas na najlepszy składnik Yamahy XJ900. Blisko 900 cm3 i 90 koni mechanicznych nie powodują huraganu emocji, ale z pewnością można docenić liniowy przyrost mocy, którą silnik oddaje w całym zakresie obrotów. Bez zaskoczeń, bez zrywów, bez napadów szału przy przekraczaniu pewnej granicy obrotów, jak to bywa w sportach. Moment obrotowy powoduje, że motocykl jest niesamowicie elastyczny i jeśli ktoś się uprze, może przejechać na nim rondo na 5. biegu. Spalanie waha się od około 5 do 7,5 litra na setkę. Widełki zależą od warunków pogodowych i od tego, jak szybko chcemy być u celu
podróży. Ale jeśli jeździ się w stylu, do jakiego XJ stworzono, to można regularnie trafiać szóstkę przy dystrybutorze. Zawieszenie jest trochę za miękkie, co powoduje pewną nerwowość, zwłaszcza w szybko pokonywanych łukach o niezbyt równej nawierzchni. W sytuacjach ekstremalnych potrafi dobić tylny amortyzator, ale wtedy najczęściej jest to znak, że przekroczone zostały normy przyzwoitości na drogach publicznych. Albo te dotyczące prędkości, z jaką jedziemy, albo głębokości muldy czy dziury, której tam nie powinno być. Hamulce zmuszają kierowcę do odpowiedniego przewidywania. W sytuacji awaryjnej lepiej będzie przesadnie na nich nie polegać. Na szczęście skuteczność hamowania znacząco poprawia wymiana przewodów na T w stalowym oplocie. Wymiana podstawowych elementów eksploatacyjnych to przyjemność. Akcesoryjne owiewki dają się szybko i łatwo zdejmować, a wtedy mamy dostęp do wszystkiego, do czego chcemy. Wymiana oleju w silniku nie jest żadnym problemem, przednie klocki są dostępne jak na dłoni, a zalanie wału kardana świeżą oliwą to czynność łatwa, lekka i przyjemna. Zawory reguluje się co 24 000 km, więc nie jest to ani zbyt uciążliwe, ani kosztowne. A co do usterek, mam tutaj listę awarii, jakie przytrafiły mi się przez 5 lat użytkowania XJ. Oto one. Nic. 0. 0. Nie przydarzyła mi się ani jedna awaria. Ani razu. Nigdzie. No dobrze, żeby być skrupulatnym, powiem, że podczas jednego z wyjazdów do Mrągowa Yamaha zaczęła niedomagać i momentami przestawała pracować na wszystkich cylindrach. Ale zdaje się, że mazurskie powietrze dobrze jej zrobiło, bo w drodze powrotnej odzyskała cały wigor i nie straciła go już ponownie nigdy. Dla kogo jest Yamaha XJ 900? Zacznijmy od tego, że nie jest to motocykl lekki. Masa z płynami przekracza 260 kg. Oczywiście przy odpowiedniej technice nawet drobna kobieta podniesie taką maszynę po wywrotce, ale przytaczanie jej z miejsca na miejsce, czy stawianie na centralną stopkę może sprawiać pewne problemy. Drugą cechą, którą należy uwzględnić, rozważając za i przeciw przed zakupem, jest też długość Yamahy, która faworyzuje osoby wzrostu co najmniej średniego lub wyższe, ze względu na pozycję za sterami, która dla niektórych może okazać się zbyt wyciągnięta. A z uwagi na dobrą ochronę przed wiatrem, na XJ dobrze odnajdą się też osoby o gabarytach wymagających kupowania ubrań w rozmiarze większym niż M czy L, o czym może coś tam wiemy. Podsumowując, dla kogo jest XJ 900? Na pewno nie dla tych, którzy gonią za nowościami. To oczywiste. Lata świetności ten model ma już bowiem za sobą. Zarówno wizualnie, jak i technicznie. Ale jednocześnie ten mechaniczny archaizm jest jego największą zaletą. Jeśli więc wolisz jeździć niż naprawiać, nie potrzebujesz przyspieszeń wyrywających ręce ze stawów i prędkości okołodźwiękowych, ale też lubisz czasem przejechać się szybciej niż 80 na godzinę, jeśli lubisz przebyć w jeden dzień kilkaset kilometrów bez zmęczenia, a także jeśli nie boisz się zmierzyć z masą ponad 260 kg na parkingu, to Yamaha jest dla Ciebie. Czy to dobry wybór na pierwszy motocykl? To pytanie często pojawia się na forach internetowych. Moim zdaniem, jeśli wracasz do motocykli po jakimś czasie i masz już pewne doświadczenie, choćby z demoludami typu Jawa czy MZ, bez większego problemu dasz sobie radę. Natomiast jeśli jesteś świeżo po zdobyciu prawa jazdy albo po kursie zdanym wiele lat temu nie było Ci dane jeździć w ogóle, to na początek polecam Yamaha XJ600. W porównaniu z 900 jeździ się nią jak rowerem. Jest lekka, zwrotna, podobnie tania i niezawodna, a do tego nie jest obłożona taką ilością plastiku, który można odtrzeć lub połamać przy byle okazji. 900 będzie dobrym drugim krokiem, o ile zdecydujesz się kontynuować przygodę z tak starymi motocyklami. Czy Yamaha XJ 900 nadaje się do jazdy na co dzień? Oczywiście. Jeśli już oswoisz się z masą, to manewrowanie między autami nie będzie sprawiało problemu. W korkach na upartego można przeciskać się nawet z kuframi. Długa jazda w warunkach miejskich nie męczy, nie bolą nadgarstki czy przedramiona, osiągi są więcej niż wystarczające, a spalanie rośnie nieznacznie w stosunku do średniego. A w razie czego bardzo czytelny wskaźnik poziomu paliwa podpowie, że trzeba zjechać na stację benzynową. Chociaż nigdy tak nie robiłem, to domyślam się, że ze względu na niewielką wartość, zostawienie XJ pod miejscem pracy czy uczelnią na cały dzień nie będzie też jakimś wielkim ryzykiem, zwłaszcza jeśli zadbasz o jakąś ochronę przed żartownisiami, jak blokada na tarczę hamulcową. Czy Yamaha XJ 900 nadąża za młodszymi siostrami? Jeśli uważasz, że kupując 25-letni motocykl skazujesz się na jazdę z prędkościami paradowymi i delikatne przewietrzanie staruszka jedynie od święta, to jesteś w błędzie. Nie dość, że Yamahą XJ 900 można jeździć na co dzień, to doskonale daje sobie ona radę z dużo młodszymi i mocniejszymi motocyklami. Sam jeżdżę z kumplami w grupie, w której są Yamahy FJ R1300, Honda CBR XX czy Honda CTX. I pomijając bardzo długie proste, np. autostrady, na których wymienione motocykle są zwyczajnie szybsze, to dynamiką jazdy moja XJ wcale im nie ustępuje. Wręcz przeciwnie. Czasem będąc, o ironio,
Tą najlżejszą z grupy może nadrabiać na zakrętach to, co traci w linii prostej, chociaż i tam traci niewiele. Nie jeździmy przecież po lotniskach, tylko w normalnym ruchu ulicznym, gdzie bardziej liczy się moment obrotowy i przyspieszenie przy wyprzedzaniu aut, niż odkręcanie manetki i tempa dzida na wprost. I chociaż FJR jest od bardzo dawna na liście moich motoryzacyjnych celów, to niezawodność Yamaha XJ900 i fakt, że po prostu lubię ten motocykl, daje mi ciągle zbyt małą motywację do zmian. Jeśli macie ochotę posłuchać również o innych pojazdach, to rozważcie użycie tego czerwonego przycisku pod filmem. Wtedy na pewno nie przegapicie nowych odcinków. A już w tej chwili możecie sprawdzić jeden z kolejnych filmów, do których przeniesiecie się po kliknięciu w któreś z tych okienek, które pojawiły się właśnie na ekranie. To o czym teraz?